Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, do wszystkich dzieci Bożych, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca. Mój Syn was kocha, a w tej chwili objawia się przed wami z powodu wszystkiego, co ludzkość mu wyrządza. Mój Syn nieustannie cierpi swoją mękę w każdym odrzuceniu, w każdym bólu, w każdej profanacji, w każdym braku miłości wśród was. Lud mojego Syna potrzebuje, abyście widzieli w każdym bracie i siostrze mojego Syna na krzyżu, cierpiącego za każdego z was, moje dzieci. Dość już tego. Cierpienie mojego Syna jest tak wielkie. Jego cierpienie jest tak wielkie w obliczu tej ludzkości, która nieustannie go odrzuca. Spójrzcie na Niego, moje dzieci, na Jego krzyż, gdzie oddał się za was i nieustannie oddaje się za każdego z was. Zobaczcie Go, dzieci moje, jak wylewa łzy. Zobaczcie mojego Syna cierpiącego. W każdej chwili odnawia się Jego męka, w każdej chwili jest ukrzyżowany. Jego męka jest przeżywana i stale odnawiana w tych, którzy Go profanują, którzy Go odrzucają, którzy dopuszczają się nadużyć wobec niewinnych. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca. Jest sprawą naglącą, aby lud mojego Syna wziął się nawzajem za rękę, i abyście postanowili być bardziej duchowi i zdecydowali się zwalczać zło nawróceniem. Jest tak wiele rzeczy, które lekceważycie, moje dzieci. Tak wiele zbliża się do ludzkości. I nawet widząc, co się dzieje na świecie i jak zmieniło się zachowanie ludzi, nawet wy nie zamierzacie walczyć z grzechem. Z jak wielkim bólem w moim sercu patrzę, jak mój Syn wciąż cierpi za swój lud. Z jak wielkim bólem w moim sercu, jako Matka ludzkości, wzywam was wciąż na nowo, a wy nie słuchacie moich próśb. I widzę, jak diabeł oddala moje dzieci od wszystkiego, co przedstawia boskość, i widzę, jak odrzucacie wciąż na nowo każdy znak, odrzucacie wciąż na nowo przykazania, sakramenty, szydzicie z sakramentaliów, ale jakże nie będziecie z nich szydzić, skoro odrzucacie Boga. Wyrzuciliście Go z waszego życia, wyrzuciliście Go z waszych serc i dlatego diabeł zatwardził wasze serca i doprowadził umysł ludzkości do szaleństwa, aby jeszcze bardziej zbłądził. Umiłowane dzieci, błagam was, niech każdy z was będzie rzecznikiem miłości mojego Syna, niech każdy zaniesie słowo mojego Syna do swoich braci i sióstr. Tak wiele dusz jest zagubionych. A diabeł postanowił zatruć umysły tych, którzy służą mojemu Synowi. Pilne jest, moje dzieci, pilne jest, abyście się modlili, abyście zgięli kolana. Pilne jest, abyście zgięli kolana ludzkiego ego, abyście nie powstali przeciwko Najświętszej Trójcy. Umiłowane dzieci moje, jak to się dzieje, że wasze serca nie są poruszone? Jest tak wiele wydarzeń, które sami wywołujecie, ponieważ stworzenie postrzega was jako całkowicie mu obojętnych, ponieważ jesteście nieposłuszni, nie wypełniacie boskiego prawa, nie jesteście zestrojeni ze stworzeniem. Pilne jest, abyście nie zapomnieli, że mój Syn jest miłosierdziem, ale każdy z was na drodze wyrabia dla siebie miłosierdzie, każda osoba zasługuje na boskie miłosierdzie, ale kiedy schodzicie z tej drogi, gardzicie Trójcą Przenajświętszą i przyjmujecie diabła jako Boga dla siebie, w tym momencie gardzicie tym boskim miłosierdziem za pomocą swojej wolnej woli. Nie chcę, abyście byli zgubieni, powróćcie na drogę, moje dzieci, powróćcie na drogę, nawróćcie się. Nawróćcie się z serca i zmieńcie swoją drogę, nawet ci,
którzy popełnili ciężkie grzechy, nawróćcie się, wyznajcie swoje grzechy, ponieważ mój Syn nie będzie zwlekał z wylaniem na was swojego miłosierdzia. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca. Ile jeszcze moich dzieci będzie cierpieć? Ile jeszcze moich dzieci wstąpi w szeregi diabła? Mój Syn cierpi z tego powodu i ja również cierpię z tego powodu. Jeśli zamierzacie przyjąć mojego Syna, zapytajcie, w jakim stanie duchowym się znajdujecie. Bójcie się, aby nikt nie wykuł swojego własnego potępienia. Dzieci moje. Nie jestem matką, która przynosi wam nieszczęście, jestem matką miłości i dlatego ostrzegam was, bo nie chcę, aby moje dzieci wstąpiły w szeregi szatana. Nie zgadzajcie się na nic, co jest sprzeczne z prawem Bożym, bo wtedy będziecie współwinni. Musicie być posłuszni w duchu i prawdzie, musicie wejść w to serce mojego Syna, abyście zrozumieli, że nazywanie siebie chrześcijanami nie jest słowem, ale polega na wejściu w nieskończoną miłość, w nieskończoną wiarę, w nieskończone miłosierdzie i dobroć. Być chrześcijaninem to znaczy trwać w sercu Syna mojego, aby być wykonawcą woli Bożej. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się za tę bezwolną ludzkość, którą wodze zła prowadzą ku przepaści. Módlcie się, moje dzieci, nie posłuchaliście tej matki i będziecie cierpieć to, co wam zapowiedziałam w imię Trójcy Przenajświętszej. Nastąpi wielkie wydarzenie na skalę światową, ale i tak człowiek, pochłonięty swoimi zachciankami i rozpustą, nie będzie zwracał na to uwagi, lecz będzie się coraz bardziej buntował przeciwko Trójcy Przenajświętszej i przeciwko tej matce. Przebaczam wszystkim tym, którzy biorą moje wizerunki, które mnie przedstawiają, aby popełniać nieczyste czyny, a mój Syn objawia się, ponieważ mówi do was. Przebaczam ci, jestem nieskończonym miłosierdziem, ale wróć do mnie, aby zło cię nie pokonało, wróć do mnie. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, trzymam was w moim sercu, arce zbawienia dla ludzkości. Wzywam was usilnie, abyście dotarli do ziemi mlekiem i miodem płynącej. Ludzkość trwa zanurzona w ciemnej nocy, na pustyni, gdzie nie znajduje pokoju z powodu ambicji i twardości serca człowieka, który nie współczuje niedoli swoich braci i sióstr i nie pamięta o własnej niedoli. Wzywam was, abyście byli miłosierni, tak jak mój Syn jest miłosierny dla tych, którzy przychodzą do Niego prosić o przebaczenie. Jako matka pozostaję uważna na to, o co mnie prosicie i proszę was o nawrócenie, aby wypełnić moją obietnicę poprowadzenia was do domu niebieskiego. Wzywam was, abyście byli istotami przebaczającymi, nie słowami, ale sercem. Ten, kto przebacza, otrzymuje przebaczenie, kto jest miłosierny, miłosierdzia dostąpi, ten, kto daje, otrzymuje. Jest to część Bożej mądrości, do udziału w której was zapraszam. Bądźcie świadomi, dzieci, że Bóg jest Bogiem, zobaczcie Go w waszych braciach i siostrach i nie czyńcie bratu tego, czego nie uczynilibyście Bogu, ponieważ On posłał mojego Syna dla zbawienia ludzkości. Wzywam was do ujęcia mojej ręki, aby mogła wprowadzić was na drogę życia, pracy i działania zgodnego z wolą Bożą, a w ten sposób prowadzę was do znalezienia szczęścia, radości w zachowaniu wszystkiego w tajemnicy serca, co jest bardzo trudnym zadaniem dla człowieka. Wy, kochane dzieci, musicie dziękować Trójcy Przenajświętszej za każdy dzień waszego życia i nie marnować go, ale skupić się na wzrastaniu jako dzieci Boże i jako lud wierny mojemu Synowi. Widzę, jak moje dzieci dyskutują o sprawach świata, które nie prowadzą was do wzrostu, ale do pozostawania w przeszłości.
Nie zapominajcie, że zło pozostaje czujne, nie zapominajcie, że szuka rozłamu wśród moich dzieci. Moje serce jest przeszywane każdym cierniem, którym moje dzieci profanują to, co służy do gromadzenia ludu mojego Syna. Cierpię, gdy profanujecie świętą Eucharystię. Cierpię z powodu niemoralnych czynów, którymi niektóre stworzenia ludzkie manifestują swój sprzeciw wobec życia. Cierpię nie dla siebie, ale z powodu grzechu stworzenia i wstawiam się za nim, aby się nawróciło i na nowo podjęło drogę nawrócenia. Moje dzieci, to nie ciągłe poszukiwanie ludzkiej mądrości doskonali człowieka, ale ciągłe poszukiwanie miłości i pokory, które dają owoce cnót i dary moim dzieciom. Obyście byli wytrwali, nie robili kroków do tyłu, wciąż spoglądali ku jedynemu i prawdziwemu celowi, mojego Syna. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca. Błogosławię was, a w tym dniu szczególnie podaję wam moją rękę, weźcie ją i pozwólcie mi prowadzić was drogą, którą szedł mój Syn. Matka Boża.